Lecimy do Turcji i opowiem wam, co tam się będzie działo. Nagrywki z samolotu są mało interesujące, ale to zawsze warto zobaczyć. Właśnie! Uratowaliśmy! Za dużo samolotem nie latam, ale to był zdecydowanie najgorszy lot z powodu dużej ilości rodzin z rozwydrzonymi dziećmi. Inaczej tego nie umiem nazwać. Natomiast co do samego klaskania, nie wiem, czy to jest polski zwyczaj, czy nie, ale jest taki dziwnie dyskusyjny, z drugiej strony w niczym mi to nie przeszkadza. Szanowni Państwo, była recepcja w Rzeszowie, czas lokalny to 15:40. Bardzo prosimy o pozostawienie na swoich miejscach. Natomiast całkowicie rozwala mnie, jak jeszcze samolot nie zaparkował, a ludzie już stoją o przejściu i mało za klamki nie wyrwał, żeby wysiąść. Totalnie tego nie rozumiem. Dlaczego? 4:48 rano, a otworzę sobie okno, bo coś grają już. No, całkiem ładna muzyczka. Hotel znajdował się przy samej plaży i to było jego największym plusem. Już pierwszego dnia mieliśmy przygody, bo wymyśliłem sobie oglądanie katolickiego programu w Turcji i wywaliło prąd w całym hotelu. Sytuacja ma się tak, że jest huk. Na zewnątrz jest jeszcze 5 razy bardziej gorąco jak w środku. Dobrze przynajmniej, że te agregaty prądu mieli. No i Miss Kleopatra tylko nie ma prądu, kurde. Z trasami ogarnąć prąd z recepcji nie było łatwo, ale ostatecznie tam po godzinie 2 udało się. W tej cenie to w ogóle, że były śniadania dla nas przygotowane i dało się jak najbardziej zjeść, choć jakieś szczególne nie były. Fajnie, że na deser były arbuzy, które były mega pyszne. A jeśli chodzi o pokój... No i co uważasz? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. W pokoju kilka niedociągnięć co prawda było, ale nie ma czym się bardzo zrażać. Tak jak widzicie na tych zdjęciach, wyglądało to na pierwszy rzut oka całkiem spoko. No to jest najmniejsza hotelowa winda, jaką widziałem, dwuosobowa w zasadzie. Papuszka czasem coś powie. Ogólnie tak jak chciałem z nią porozmawiać, to się krzywo popatrzyła, jakby chciała mi zbić mnie. Tu mamy recepcję. O, tak wszystko na luksusie wygląda. No i o, tutaj jest bar od razu. To jest dobra fotka, bo widać na niej, że po naszym hotelu jest jeszcze jeden budynek meczet i w zasadzie jest plaża. I to jest to właśnie plaża. Braliśmy leżaki po 10 euro, pan przynosił piwko za 5 euro. Piasek miał temperaturę około 1000 stopni, więc nie wyobrażam sobie, żeby leżeć tutaj na kocyku. No i ten chłop robił wszystko, żeby dostać jakiś dobry napiwek, nawet latał z wężem i opłukiwał nam stopki z piasku, żeby było fajnie.
Wkurzyło nas to, że na tych plażach za 10 euro nie mogliśmy spożywać własnych produktów, więc zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy. Za 7 euro to jeszcze były porozstawiane dosyć rzadko, więc nie siedzieliśmy z innymi ludźmi, chociaż i takich nie było dużo na plaży. Obok siebie mieliśmy więcej miejsca, także całkiem fajnie. Jest taki problem w Alanii, z którym się spotkaliśmy, że nie zawsze morze ma małe fale. Są czasem tak duże, że do morza nie da się wejść. Wówczas jest problem, bo masz 40 stopni i wodę, która ma 30, która i tak w sumie tak naprawdę nie chłodzi. To jest pierwszy raz, kiedy z takim czymś się zetknąłem i jest to dziwne uczucie, ponieważ nie możesz uciec do chłodniejszego miejsca, bo go nie ma. Zostają w zasadzie tylko prysznice, które na plażach były akurat tam darmowe. Nagrałem sobie taką aferę, która się zdarzyła. Pani z Rosji przyszła na prywatną część plaży ze swoim leżaczkiem, swoim parasolem. Bardzo jej nie pasowało to, że pracownicy prosili ją, żeby opuściła tą część terenu. Przyszedł właściciel, też im potrafił wytłumaczyć. A na koniec przyszła pani strażniczka i tutaj już problemy się skończyły. 2 ostatnie dni mieliśmy lekko pochmurne, ale to nie jest Bałtyk. Tutaj dalej było 40 stopni i ogólnie był zakaz kąpieli podczas tych dużych fal. Te duże fale robiły chociaż gorący wiatr. Zostawiam was na chwilę z panią, która kameruje, jak to pięknie wygląda. Wiecie co, powiem wam, że te stroje, burki, czy jak to tam się nazywa, bardzo ładne są i robi to naprawdę taki elegancki wygląd, więc po Turcji w pewnej części zmieniam zdanie na ten temat. Po prostu taka kultura i należy to też uszanować. Teraz zabiorę was trochę na miasto, poobchodzimy sobie turystyczną stronę, poglądamy samochody, wybierzemy się do sklepu, zobaczymy co dają w knajpach. Widzicie, jeżdżą przeróżne samochody, stare Dacie, które nie mają gram rdzy, jeżdżą też BM-ki, inne drogie nowe samochody i bardzo dużo także chińszczyzny świeżo sprowadzonej. Jest to trochę z zagranicy, powiedzmy tam z Rosji, ale też sporo Turków. Przy plaży są naprawdę niezłe hotele. A tutaj mamy kostkę Bauma jak w Polsce porobioną, także to jest taki miszmasz, nie jest to taki typowy chorwacki na przykład krajobraz. Tutaj jest tak bardziej czułem się, jakbym był gdzieś w Warnie albo na Krymie. No, co by tu nie mówić, no turecki to gdzieniegdzie słychać, a ja takim językiem głównym na ulicy to jest rosyjski. Większość Turków też po rosyjsku rozmawia, także jest to główny turysta w Alanii. Śmieszne, że na znakach piszą dur zamiast stop. Tutaj mamy wejście na plażę. Widzicie, to tak wygląda wszystko po swojemu. Powiedział trochę jak u nas. Tylko no nie te temperatury. Zamiast fotowoltaiki są beczki z wodą na dachach. Na parterach pełno sklepów, pełno straganów, pełno podróbek. Niektóre te podróbki to faktycznie takie były, że mimo dużej sceptyczności, to co sobie przywiozłem naprawdę wygląda jakby było oryginałem, oczywiście nie jest. I to jest dobry moment, żeby wspomnieć, czy na tych straganach tak faktycznie Turcy chcą się targować. Otóż i tak i nie. Są takie, na których bardzo chcą się targować i ogólnie według mnie tam się zapłaci więcej. I są też takie stragany, które mają napisane ceny i chłopci się na euro nie spuści, natomiast te ceny są rzeczywiście dosyć niskie i atrakcyjne. Popatrzcie, tutaj sobie stoi auto na pasach, nikt nie robi z tego dramy. Na pasach pieszy nie ma pierwszeństwa, także też pokażę wam jak się przechodzi. Tutaj weszliśmy gdzieś w interior. Pamiętacie takie samochody? Fiat Siena. Tam dalej jeżdżę, ale co ciekawe są też wersji hatchback, która u nas w ogóle nie występowała. Nazwy są pozmieniane na rynek pozaeuropejski. Tutaj idziemy koło jakiegoś hotelu. Zieleń zupełnie inna jak u nas. O, a tutaj jest właśnie ten Palio Siena w wersji hatchback, coś niesamowitego. Tutaj przyszliśmy już do takiej fajniejszej knajpki. Ogólnie Turasy łoją wódę lepiej chyba jak od nas. Mają bardzo dobrą raki. Niektórzy sobie zrobili dłuższy postój i dłuższą wycieczkę do Turcji i zostawili samochód. Przejście przez ulicę, przez pasy polega na tym, żeby nie dać się rozjechać. Nikt na ciebie nie patrzy, tak jakby ciebie wcale nie było. Lewo. Prawo, czekamy, bo i tak nikt nie stanie. Chodźmy.
famous one. Na skuterach podróżuje się nawet 5 osób, z tego co widziałem. Kask to jest tylko taki dodatek. A teraz chodźmy na knajpy. Turecką kawę skwitowałbym jak naszą polską zalewajkę. Niemniej w tym klimacie podano szklanką wody, której teoretycznie nie powinniśmy pić. Była całkiem dobra. Tak w ogóle to jesteśmy w knajpie na uboczu, w której jest pełny ruch, nie bardzo chcę nagrywać ludzi, ale zaraz podejdę jeszcze do grilla, pokażę wam jak tam się wszystko pięknie grilluje. Świeże mięso czeka na klientów. Całkiem sporo pozycji. Jest grillowane zaraz obok. Popatrz jaki jest dobry. Thank you, you are master chef. Master chef, master grill. Thank you very much. Super grill. O takich knajp u nas w kraju brakuje. Tam parkuje piękny Mercedes. Tutaj już BMK podjeżdża. Popatrzcie jakimi samochodami jeżdżą Turcy. Nie ma lipy. Dostaliśmy tyle talerzy, że ja się po prostu czuję przygnieciony ilością. Tu mamy grillowane warzywa, paprykę łagodną, pomidora grillowanego. Wszystko czuć dymem grillowym, ponieważ to jest prawdziwy grill. A sama cebula jest tak łagodna, że po prostu ja w życiu takiej nie jadłem. Ciekawe jest to, ponieważ jest to chicken soup, czyli w sumie mamy do czynienia także z jajkiem kurzęczym i ta zupa rosół smakuje właśnie jakby była na samym żółtku zrobiona. Także bardzo fajne danie. W międzyczasie, kiedy czekamy na nasze grillowane kebab, dostaliśmy sałatkę i poczekadełka i świeżo robione pieczywo. Dzisiaj mam zwykłego kebaba, dostaliśmy do tego grillowane warzywa i tutaj mamy jeszcze Adana kebab, czyli takie mięso mielone, mocno przyprawione, w smaku nie do podrobienia. Próbowaliśmy podobnego w Japrach w Rzeszowie, gdzie jest bardzo dobry kebab, jednak tutaj czuć, że to jest po prostu takie bardziej autentyczne, bardziej mocne i smakuje wyśmienicie. Pod knajpą stało E39, tam ich rdza jeszcze długo nie dotknie. A teraz chodźmy jeszcze do drugiej knajpy. Pchlarz leży na cienkiej ramie, kontroluje sytuację. Patrzy się, nie jest zbytnio zainteresowany moim kebabem. Jesteśmy w interiorze tureckim. Na talerzu tutaj mamy gryzemę. To są naleśniki podawane w tradycyjnym sposobie w Turcji. Zwróćcie uwagę, że na puszce Pepsi jest imię Osman, Turcja osmańska. Dostaliśmy do tego oliwę, a ja zamówiłem dynera w klasycznej postaci. Oprócz tego wypiłem na raz raki i panie, które siedziały naprzeciwko, zrobiły wielkie oczy, że nie popijaliśmy. Bardzo przyjemne babeczki były, nawet nam pomachały na do widzenia. Taniej w Turcji to już było. Ceny, które tutaj widzicie, są w takim gorszej jakości knajpie, chociaż miała bardzo wysokie oceny i jedzenie według mnie było smaczne. Ku mojemu zdziwieniu język angielski tam wcale nie był taki popularny, więc często ograniczaliśmy się do najprościejszych słów. A teraz chodźmy do sklepu. Ogólnie alkohol w Turcji jest drogi, ale można też sobie kupić polską flaszkę, jeżeli by ktoś się stęsknił. Absurdalne ceny są herbaty. Kilogram około 20 zł za najdroższe. Bardzo mi się podobają zamykania puszek, że jest tak higienicznie. Na tym zdjęciu jest 8 kg proszku za około 35 zł. To jest szklanka wody. Kosztowała około 10 groszy. Za jakiś smaczniejszy napój trzeba było zapłacić 3-4 zł. To jest puszka oliwy z oliwek za około 90 zł, 5 litrów. W Turcji herbatę pije się z cienkiego szkła, 6 takich szklaneczek to jest koszt około 10 zł i cały czas rozmawiam o sklepie w turystycznej strefie. Nie musisz mieć F-gazów, żeby w Turcji w sklepie spożywczym kupić sobie po prostu komplet splita klimatyzacji. Bierzesz i wychodzisz około 2000 zł. Najbardziej popularnym piwkiem jest Efes i normalnie w sklepie dało się go kupić za około 90 zł. Najtańsze piwko za około 8. Zwykłe korporacyjne piwka, tak jak u nas. Przepiękne ziemniaki, aż musiałem im zdjęcie zrobić. Kosztują w markecie złotówkę za kilogram. Prawdą jest, że w sklepach można kupić naprawdę tanio dobre słodycze. Takim fajniejszym sklepem jest BIP.
Dostaliśmy pokój z widokiem na góry i drugi raz chyba tego błędu bym nie popełnił i na pewno bym nie chciał mieszkać na ostatnim piętrze ze względu na temperatury. Im niżej, tym jest po prostu chłodniej. W naszym pokoju wyłączenie klimy skutkowało tym, że po 3 minutach nie dało się już w nim siedzieć. Po prostu autentycznie natychmiast nagrzewał się do 40 stopni. Ściany były po prostu gorące. Powiem wam, że te pierwsze dni ścięły nas tam temperaturowo maksymalnie. Turcję będę wspominał dobrze. Jest to ciekawy kraj, w którym hasło Ahoj przygodo nabiera nowego znaczenia. Mieliśmy nieprzyjemną sytuację, ponieważ autokar nie miał możliwości podjechać pod hotel i kazano nam stać w zupełnie innym miejscu, gdzie podjechał kierowca. Na szczęście w ostatniej minucie przed odjazdem udało mi się zobaczyć koszulkę kierowcy i dotrzeć do autobusu. Z Antalii do Alanii jest 100 km i po drodze kierowca zatrzymuje się w takich sklepikach, gdzie musisz przejść do toalety darmowej przez cały sklep. Ceny w tych sklepach są dosyć wysokie i w zasadzie to wszystko, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie parę komentarzy, trzymajcie się ciepło, cześć. No i słuchaj, tam jest tyle na tym piachu kup kocich z tego powodu, że wszystkie się tam załatwiają, że chodzisz po połowie po bobkach, połowie po piasku. Dobrze, że przynajmniej zasychają z powodu wysokiej temperatury piachu.